Wszyscy uwielbiamy rozmawiać o swoim sprzęcie, zwłaszcza panowie, ale dzisiaj porozmawiamy o czymś, do czego normalni śmiertelnicy nie mają dostępu, przynajmniej nie bez jakichś konkretnych znajomości. Ten temat jest jednak tak rozległy, że podzielę go na 2 lub 3 części, ponieważ inaczej my was zanudzi na śmierć. Intro. Nie ukrywam, że temat jest raczej dla maniaków sprzętu filmowego, takich jak ja, ale jeśli was zaciekawił i udało wam się przetrwać przez całą serię, to dajcie znać w komentarzach. Okej, zachęcanie i autoreklama za nami, zabierzmy się więc do rzeczy. Ten temat może być trochę mylący, zwłaszcza jeśli chodzi o terminologię, więc umówmy się, że jeśli wspomnę o kamerach filmowych, to mam na myśli kamery tradycyjne, takie jak te. Dzisiaj jest wasz szczęśliwy dzień. Dlaczego? Wiem, że w to trudno uwierzyć, ale mam dla was nie 1, nie 2, a 3 wykresy w jednym odcinku. Przez lata wraz z postępem technologii balans pomiędzy kamerami używanymi w Hollywood zmieniał się na korzyść kamer cyfrowych. Co oczywiście nie oznacza, że kamery tradycyjne na film światoczuły odeszły w cień. Są one bowiem często używane do kręcenia filmów historycznych oraz osadzonych w przeszłości. Udało mi się zebrać informacje z ostatnich 19 lat, mimo że nie było to łatwe, ponieważ te dane ukryte są w najciemniejszych zakamarkach internetu i uwierzcie mi, nie chcecie widzieć tego, co ja widziałem. Następny bardzo ciekawy graf świetnie ilustruje, jaki rodzaj kamer pasuje do różnych gatunków filmowych. Nie jest tajemnicą, że jeśli efektem końcowym ma być nastrojowy, prawie matowy, nostalgiczny wygląd filmu, to reżyser na pewno użyje kamery tradycyjnej. Na tym wykresie świetnie to widać na przykładzie filmów wojennych, historycznych oraz romansów, gdzie tylko 44 do 33% filmów było nakręconych kamerami cyfrowymi. Oglądając znane produkcje hollywoodzkie, nie zawsze zastanawiamy się nad tym, czym były zrobione, czy ile kosztowały, byleby nie były nudne, co zazwyczaj nie jest tak oczywiste, jakby się mogło wydawać. O gustach się oczywiście nie dyskutuje, ale było kilka filmów, które kosztowały miliony, a były kompletną klapą, na przykład film Glass, niedawno wydany przez Blumhouse Production i Blinding Edge Pictures. W samym roku 2017 udało mi się znaleźć aż 30 filmów nakręconych kamerami filmowymi. Najpopularniejsze z nich to Gwiezdne Wojny, Ostatni Jedi, Baby Driver, Mumia, Wonder Woman, Liga Sprawiedliwości, Ja Tania, Phantom Thread, Good Time oraz The Lost City of Z. Mimo tego, że kamery cyfrowe szturmem zdobywają Hollywood, kamery na film trzymają się stołu rękami i nogami. Głównie dlatego, że bardzo ciężko jest odtworzyć wygląd starego filmu nowoczesnymi kamerami. Kamery Alexa firmy Arri są bardzo blisko odtworzenia tego nostalgicznego, matowego wyglądu filmu, ale jeszcze przed nimi długa droga, aby odtworzyły dokładnie to, co robią kamery filmowe. Te informacje z kolei były szczególnie trudne do złożenia w całość, która byłaby wizualnie sensowna. Setki filmów kręcone jest każdego roku i nie zawsze informacje na temat tego, czym były kręcone, są dostępne dla nas. Te słupki pokazują procentowe użycie kamer według marki. Tak wiem, procenty po podsumowaniu nie dają 100%, ale musicie pamiętać o tym, że na planie filmowym zazwyczaj używane jest kilka kamer, nazywanych A, B, C itd. Dlatego różne marki używane mogą być do produkcji jednego filmu i stąd właśnie ta różnica. W zależności od potrzeb producenta oraz wymagań takich jak rozmiar czy waga, różne kombinacje kamer mogą być używane przy produkcji jednego filmu. Ale o tym powiemy sobie innym razem. Dla przykładu powiem, że kamery Arri oraz Panavision świetnie do siebie pasują, tworząc idealną kombinację do stworzenia świetnie zbalansowanego filmu. W kolejnym odcinku dowiemy się, jak wygląda rozkład sił w wojnie o największe produkcje Czerwonego Dywanu oraz czym nakręcono najwięcej filmów. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego o superprodukcjach kinowych. Jeśli macie jakieś pytania na temat aparatów czy kamer, napiszcie o nich w komentarzach poniżej. Jeśli coś pominąłem, dajcie znać, a jeżeli temat jest wystarczająco duży, postaram się zrobić o tym film. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, a w międzyczasie nie zapominajcie, aby tworzyć i eksperymentować. Cześć!